Hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jesteśmy już w Nowym Jorku, wróciłam z Europy. Jest 2023, 22 minął mi bardzo szybko. W tym odcinku chciałabym podsumować sobie ten rok 22 i opowiedzieć Wam też, co mi dał mój kanał Polka w Ameryce, jak to jest go prowadzić, co mnie spotkało przez te 2,5 roku, odkąd rozpoczęłam ten swój kanał właśnie tutaj na YouTubie. Akurat za mną na plecach tutaj jest Late Show, tutaj kręcą Stephena Colberta, nie wiem czy znacie, ale jest super zabawny facet. Jestem na Midtown Manhattan, teraz jadę na górę do tego budynku, właśnie na samą górę, tam na 36 piętro jadę, bo mam pracę na planie filmowym i tam nas właśnie dzisiaj będą przytrzymywać. Także skończę nagrywać ten odcinek po pracy, ale tylko z tego pięknego miejsca chciałam się właśnie z Wami przywitać, zaprosić Was serdecznie na ten odcinek. Na pewno dużo dowiecie się dzisiaj o mnie, jak i o moim kanale, ale też o przyszłości i o tym, co dalej. Także jeszcze raz zapraszam Was na ten odcinek i życzę Wam wszystkiego najlepszego w 2023. Spełniajcie swoje marzenia, po to są. Zapraszam serdecznie. Polka w Ameryce. Zacznę nagrywać tutaj w takim miejscu, z takim widokiem. Jestem co prawda w pracy, czekamy na plan filmowy, ale stwierdziłam, że chwilę chociaż się ponagrywam, rozpocznę tutaj ten odcinek. Nie mam podłączonego mikrofonu, ale mam nadzieję, że chociaż trochę słychać. 36 piętro w Midtown Manhattan. Tutaj najszczuplejszy budynek na świecie, Steinway. Ten taki najwyższy, najszczuplejszy budynek na świecie. O, może tak. I słoneczko. Tu już się odbijam ja, ale też słychać, jak głośno pracują nasze grzejniki w zimie. Piękne, piękne widoki, także chwilę tutaj posiedzę, opowiem Wam po troszeczku, o czym chciałam Wam dzisiaj poopowiadać, a później pójdziemy sobie na ulicę i już zobaczymy Nowy Jork z normalnej perspektywy, nie z góry. I pierwszy punkt, od którego chciałabym opowiedzieć, to może jak zaczęłam w ogóle z moim kanałem. Zanim rozpoczęłam ten kanał, to miałam podcast. I na podcaście głównie gadałam o polityce, w ogóle o życiu w Stanach. Te jedne z pierwszych odcinków, które miałam, to były podobne tematy, które miałam u siebie na podcaście. Później zrozumiałam, że bawienie się w politykę nie jest dobre, bo dużo hejtu jest za to. Nie wiem, dlaczego powstaje hejt w związku z tym, że ktoś ma po prostu inną opinię na jakieś tematy. No w każdym razie pójdę sobie dalej, żeby to Wam jeszcze jakąś inną perspektywę pokazać. Nagrywałam sobie ten podcast z szafy. Dosłownie w szafie siedziałam, żeby była dobra akustyka. Zobaczymy, jak tutaj będzie miasto widać. Super. Żeby była dobra akustyka, nagrywałam z szafy, bo ubrania jakby blokowały blokowały te dźwięki fajnie, nie? Że nie robiło się echo, tylko wchłaniały jakby ubrania tą falę dźwięku. Teraz jestem na przykład w pustym pomieszczeniu, to wiem, że może być pogłos, poza tym nie mam podłączonego mikrofonu, poza tym jestem w pracy. Ale jak już pokazałam Wam te fajne widoczki, to myślę, że opowiem tylko jeszcze o jednym aspekcie, który zrobiłam, który był bardzo istotny w zakładaniu kanału. Mianowicie na miesiąc przed rozpoczęciem kanału miałam fazę na darmowe kursy online na różne tematy. W Stanach tutaj jest wiele takich stronek, które zapewniają właśnie jakieś darmowe kursy, szkolenia. O, muszę uciekać już. W każdym razie, dzięki temu, że robiłam te kursy, jeden z kursów był o tym, jak właśnie odnieść sukces na YouTube, jak prowadzić kanał na YouTube, więc jestem mega, mega wdzięczna za to, że przeszłam ten kurs, że to było jakieś 13 chyba lekcji. Po prostu takich ciekawostek się nauczyłam, które sprawiły, że łatwiej mi było po prostu założyć ten kanał i go prowadzić i znać jakieś różne zakamarki jakby wiedzowe, jeśli chodzi o to, jak sprawić, żeby odnieść sukces z takim kanałem. Tutaj jeszcze inna perspektywa.
No i te kursy generalnie były właśnie z social mediów, z YouTube'a i dzięki temu, że wzięłam sobie te darmowe kursy, łatwiej miałam to poczucie, że coś już wiem, że nie zaczynam od zera z zerową wiedzą, że na przykład wiedziałam, jak działa algorytm YouTube'a lepiej, wiedziałam, jak robić te małe thumbnaile, czyli te małe miniaturki do odcinków. Intro wpadłam na pomysł, żeby zrobić. Dowiedziałam się, jak promować swoje wideo, jak już się zrobi, coś nakręci na YouTube. Także bardzo, bardzo dużo mi po prostu pomogły te darmowe kursy w czasie COVID-a. Z nudów sobie porobiłam i dzięki temu łatwiej było mi zacząć kanał. Dobra, muszę uciekać na plan, resztę opowiem po tym planie filmowym. Na razie! Wciąż świątecznie. W teorii powinno się trzymać ozdoby do... Oj, coś nie możemy wyjść. O, perfect. Teraz możemy wyjść. Thank you. Dobra, wyszliśmy. Już jest ciemno, bo spędziłam w pracy 8 godzin, a jestem naprzeciwko właśnie tego late show. Piękne są światełka, także pomyślałam, że wieczorem też Wam pokażę to miejsce i przejdę może dalej do opowiadania. Fajnie, że jeszcze są w ogóle świąteczne dekoracje wokół, to jest bardzo miłe. W Polsce chyba do 6, tak? Do 3 Króli trzyma się. Tak, coś pamiętam. W każdym razie chciałam Wam opowiedzieć o pierwszym szoku, jakiego doznałam w związku z hejtem na kanale, bo nie zdawałam sobie, znaczy wiedziałam, że istnieje coś takiego jak bullying na internecie, tak, że ludzie, którzy Ciebie nie znają, wyzywają Cię, grożą Ci, mówią Ci przykre rzeczy na temat Twojej osoby, czy tego, jak widzisz świat. Ja o tym wszystkim po prostu nie miałam pojęcia, jak zakładałam kanał. Byłam pewna, że to nie będzie kontrowersja, że zrobię na przykład odcinek o pandemii, albo jak pracowałam w szpitalu w czasie pandemii, albo w którymś z odcinków nagle nosiłam maseczkę i nawet za to dostałam hejt, za to, że noszę maseczkę. Zrobiłam odcinek gdzieś na Bronxie, opowiadałam o tym, jak tam mieszkałam, jakie to było ciężkie, z jakimi wyzwaniami to się wiązało, z jakim ryzykiem to się wiązało, z jakimi ciężkimi warunkami życia też to się wiązało. Także po tym filmie, pamiętam, dostałam, to był taki pierwszy moment największego hejtu. To był bodajże 3. czy 4. odcinek, który w ogóle zrobiłam i po prostu ilość tego hejtu, który dostałam od ludzi, było tego strasznie po prostu dużo i nie wiedziałam, co jakby z tym robić. I nie wiedziałam, bardzo mi przykro było na początku, dopiero później mam swoją terapeutkę, chodzę na terapię, kocham terapię, najlepsza rzecz na świecie i dopiero z terapeutką potrafiłam sobie to uporządkować jakby i przestałam się przejmować negatywnymi, ale uwaga, niekonstruktywnymi komentarzami na zasadzie: ale masz ch**owy akcent, na zasadzie jesteś brzydka, na zasadzie p***sz od rzeczy, na zasadzie ale z ciebie infantylna laska, co ty bredzisz, dziewczyno. Także tego typu komentarze to był standard na porządku dziennym i ja trochę na początku, jak założyłam kanał, to tych obserwatorów, tych followersów przez pierwsze 2 lata miałam 2000, po 2 latach miałam 2000 ludzi. Także to nie są jakieś, dopiero teraz powyżej tam 10 000, tak? Dopiero teraz to tak poszło do góry i zaczęłam się jakby bardziej rozwijać i więcej ludzi zaczęło to oglądać. A już przy tych pierwszych kilku po prostu osobach już wtedy dostawałam tyle hejtu. Paradoksalnie teraz mam więcej followersów i dostaję mniej hejtu niż dostawałam na początku. Bo też dużo osób, przyznam się Wam, że zablokowałam na swoim kanale. Jest taka funkcja, że możesz po prostu ukryć danego użytkownika ze swojego kanału, że nie mają możliwości oglądać Twojego kontentu. I ja tak zrobiłam z kilkoma osobami, właśnie z takimi osobami, które mnie po prostu obrażały. Obrażały mnie bez bycia konstruktywnym.
To jest mój kanał, to jest moja przestrzeń i ja nie chcę, żeby właśnie w tej mojej przestrzeni, którą kreuję, żeby było brzydko, żeby był hejt, żeby był jad. Nie chcę, żeby tego po prostu ludzie wylewali. Ostatnio takiego pana Zbysia musiałam też zablokować, bo on z kolei mówił, że jestem aktoreczką i pytał, czy za te pieniądze, które dostaję, to też robię lody. Więc tego typu po prostu buraki, za przeproszeniem, się zdarzają i moim sposobem na to było właśnie porozmawianie z terapeutką, złapanie, tutaj jak fajnie sobie ludzie jedzą kolację, że tutaj stanę chwilę, będę ich tutaj śledzić sekundkę. Więc moim jakby systemem poradzenia sobie z tym było po pierwsze terapia, a po drugie właśnie zrozumienie i postawienie tej granicy między tym, kim ja jestem i jaka ja jestem, versus to, jak ludzie mnie widzą. Bo to, jak wy mnie tutaj widzicie, to jest w pewnym sensie persona. Ja w ten sposób na co dzień nie rozmawiam z ludźmi, ponieważ ludzie nie są kamerą. Także jak rozmawiam z tobą twarzą w twarz, to jest zupełnie to inne uczucie, niż jak tutaj rozmawiam do kamery. Bardziej, jeśli już chodzi o taką moją prawdziwą osobowość, bardziej można zauważyć na moim Instagramie, na którego was zachęcam serdecznie, żebyście mi też potowarzyszyli, bo często wrzucam właśnie różnego rodzaju wideo z życia tutaj, komórką nagrane, jakieś właśnie selfiki, jakieś opowieści, backstage. Jest bardzo ciekawie generalnie na moim Instagramie. I w ogóle, jeśli wciąż oglądasz ten odcinek, to proszę cię uprzejmie, zasubskrybuj mój kanał, ponieważ aż 80% moich oglądających widzów nie jest zasubskrybowanych i jest mi cholernie z tego powodu przykro, bo tracę olbrzymie potencjały, jeśli chodzi o algorytm YouTube'a, także jeśli możesz, to proszę pomóc. Jeśli możesz, to proszę pomóż. Pomóż. Założyłam też kanał po to, żeby przypomnieć sobie język polski de facto, bo od 12 lat jestem z partnerami z zagranicy i jakoś ten polski język w czasie pandemii mi uciekał, bo też nie było możliwości wyjechać do Polski i tak dalej, i tak dalej. No i w każdym razie, to są te negatywne rzeczy, jeśli chodzi o te komentarze na początku i przestawienie sobie tego w głowie, by nie uderzało to we mnie osobiście, by mi przez to na przykład, bym nie miała zrąbanego dnia. I trochę tak nie wyobrażam sobie, co się dzieje, jeśli masz takie zasięgi, że nie 10 000, ale na przykład 100 000 ludzi. Trochę mnie to przeraża, bo nie dziwię się po prostu tym sławnym osobom, że czasem im odwala. Jeśli przy takim małym kanale dostaję taką ilość hejtu, to co mają zrobić osoby naprawdę sławne, którym się grozi na przykład śmiercią? Ja nie wiem, co ja bym zrobiła na przykład na jakiegoś SMS-a czy jakiś list, gdzie by mi grożono na przykład śmiercią, prawda? Aż ciężko sobie to wyobrazić. Dalej. Oczywiście są negatywne komentarze, to wiadomo, każdy zawsze będzie je dostawał. Ja nawet się cieszę z tych niektórych negatywnych, ponieważ świadczy to o tym, że coś robię. Jeśli nie ma żadnych negatywnych komentarzy, to znaczy, że nie wpływam na żadne emocje ludzi, to znaczy, że nie wywołuję w nich jakiegoś takiego dreszczyku, że tak, coś bym napisał, coś bym tutaj skomentował. Więc dobrze też wywoływać jakiekolwiek emocje, nawet te negatywne. Więc to nie jest tak, że ja nie chcę w ogóle żadnych negatywnych komentarzy, absolutnie. Nie chcę niekonstruktywnych negatywnych komentarzy. Co innego powiedzieć, Olka, czytaj więcej polskich książek, bo słychać twoje słabe słownictwo, a co innego powiedzieć, że masz chujowy akcent, na przykład, tak? Albo co innego powiedzieć, rób sobie lepszy makijaż, jak kręcisz wideo, a co innego powiedzieć, jesteś brzydka. Rozumiecie, to jest taka subtelna różnica. Jedno ma na celu pokazanie, że masz na tą osobę totalnie wyjebane, i chcesz ją sprowadzić do dna i chcesz ją poniżyć, obrazić, upokorzyć, chcesz wylać jakby swój jad z siebie i podzielić się tym jadem ze światem, korzystając z mojego YouTube'a. A druga krytyka, konstruktywna krytyka, świadczy o tym, że takiej osobie zależy na tym, żebym ja się poprawiała, żebym urozmaicała swój kanał, żebym miała lepsze pomysły, żeby po prostu to było lepsze, tak?
Więc bardzo Was proszę, jak już krytykujecie mój kanał, to zróbcie to w sposób konstruktywny. Nie tylko, że zjedziecie, co źle robię, ale też powiedzcie mi, jak mogę to zmienić, co Wy byście woleli zobaczyć. Teraz mam różne światła na twarzy, bo akurat stoję przed taką wielką reklamą na całą ścianę. I mnie kamerka właśnie zgubiła. Czekajcie. Dobra, będę szła dalej. Patrzę, co jeszcze tutaj mam na liście. Właśnie, wiecie, co jest jeszcze strasznie ważne, co mi kanał też uzmysłowił jakby i pokazał? Jakie mam cudowne wsparcie przyjaciół moich, którzy też właśnie oglądają te moje odcinki i wspierają mnie właśnie. Bardzo to jest miłe i cieszę się, że mam takie ciepłe, kochane osoby w moim życiu i mam tutaj na myśli zwłaszcza 3-4 osoby. Anę, moją koleżankę, Joeya, mojego faceta i Paulinę z Anią. To są moje przyjaciółki z kolei z Polski. Te 4 osoby tak naprawdę od samego początku bardzo mnie wspierały, bardzo były za mną zawsze, mówiły mi, dawały mi konstruktywną właśnie krytykę, wierzyły we mnie, oglądały moje odcinki, dawały mi pomysły na kolejne odcinki. Joey czy moja koleżanka Anna stąd, to oni nawet kręcili dla mnie te odcinki gdzieś, także to niesamowite to jest, że mój kanał pokazał mi też, kto jest za mną, stoi murem, kto mnie wspiera. Wiadomo, to rodzice, to wiadomo, rodziców nawet nie liczę, bo jestem córką, to inaczej nie wypada. Ale faktycznie ta 4 przyjaciół, 3 przyjaciółki i mój facet to wielkie chapeau bas, wielkie podziękowania, bo bez nich nie byłoby mnie tutaj wciąż, bym się poddała w międzyczasie, gdyby nie to, że wiedziałam, że mam te swoje osoby, które we mnie wierzą. Miałam też taką sytuację, że dzięki kanałowi poznałam niesamowite osoby, z którymi się do dzisiaj koleguję. I na przykład takim przykładem jest Gabriel, który jest przewodnikiem po Nowym Jorku. I zaprosiłam go de facto do jednego z moich odcinków 2 lata temu w wakacje. I od tamtej pory strasznie się kumamy, zaprzyjaźniliśmy się bardzo. W dniu dzisiejszym już uważam Gabrysia za swojego przyjaciela, bo spotykamy się często, rozmawiamy o wszystkim, mogę mu w pełni zaufać, a po prostu zaczęło się od kanału. Dodatkowo dzięki kanałowi poznałam moją koleżankę Agnes, która też ma swój kanał na YouTubie. Dodatkowo poznałam Anię, nie bezpośrednio dzięki kanałowi, ale też wystąpiła na moim kanale i też poznałam ją dzięki temu, że zaczęłam oprowadzać na przykład po Nowym Jorku. Muszę teraz się jakoś tutaj przedostać między śmieciarką na drugą stronę ulicy. Dobra. Udało się. Wszędzie są jeszcze świąteczne dekoracje, słuchajcie, jest ślicznie. Stanę sobie tutaj na chwilkę, postoję. Oprócz tego dzięki kanałowi, na przykład ostatnio w pracy byłam i było 2 chłopaczków, którzy mi powiedzieli, że czy jestem Polka w Ameryce, bo dzięki mnie znaleźli mieszkanie w Nowym Jorku, bo miałam odcinek o tym, jak znaleźć mieszkanie i że oglądali moje odcinki i bardzo im pomogłam w przeprowadzce 2 tygodnie wcześniej, dosłownie do Nowego Jorku. Spotkałam w pracy 2 osoby. Siemka. Jak macie na imię? Bartek i Michał. Bartek i Michał przeprowadzili się do Nowego Jorku 2 tygodnie temu i oglądali Wszystkie vlogi Polki w Ameryce przed przeprowadzką. Najlepsze źródło informacji tak naprawdę, żeby się przeprowadzić. Tak było. Także niesamowity zbieg okoliczności, że im pomogłam, bo to też o to chodzi. Ja między innymi dlatego założyłam kanał, bo wiedziałam, że ja nie miałam takiej osoby, która by mi pomogła, jak tutaj się przeprowadzałam. Nie miałam takiego źródła informacji od A do Z, o zamieszkaniu, o aptekach, o lekarzach, o FICO, czyli tym naszej punktacji kredytowej, tak? Więc fajnie, że są faktycznie takie osoby, które
doceniają tą moją pomoc, którym faktycznie pomogłam. I to jest dla mnie niesamowite, po prostu jestem w szoku i bardzo, bardzo mnie to cieszy i wzrusza. Do tego zakolegowałam się z dziewczyną, której z kolei przed przyjazdem tutaj pomogłam. Przez telefon z nią pogadałam pół godziny, odpowiadałam jej na jej pytania i tutaj jak się przeprowadziła, to się zakolegowałyśmy. Na przykład miałam też inną pracę, przyszła do mnie pani do pracy z czekoladą, bo gdzieś na stories opowiadałam, że jestem tutaj właśnie w pracy i na następny dzień przyjechała jedna z moich oglądaczek, widzów i dała mi czekoladę polską. Także słuchajcie, no, to są wzruszające i piękne takie momenty. Oprócz tego oczywiście praca. Jeśli chodzi o pracę, kanał dał mi niesamowite możliwości, których wcześniej nie miałam. Mianowicie zaczęłam oprowadzać na przykład po Nowym Jorku. Wcześniej nawet by mi to do głowy nie przyszło, ale ludzie zaczęli oglądać mój kanał, stwierdzili, kurczę, fajna jesteś Olka, masz pozytywną energię, taka jesteś głośna, przebojowa, znasz ten Nowy Jork, chcielibyśmy, żebyś nam go pokazała. Także w ten sposób też zaczęłam sobie dorabiać dzięki temu, że mam kanał. Zgłosiły się do mnie na przykład osoby, żebym przetłumaczyła im ich strony internetowe, bo wspominam na kanale, że uczę angielskiego. Nowi uczniowie na angielski do mnie przyszli, także teraz mam kilka nowych uczennic, które właśnie trafiły do mnie dzięki mojemu kanałowi, więc kolejna jakaś tutaj oferta pracy. Dalej, Telewizja Polska zaczęła, TVP Polonia zgłosiła się do mnie. Chaosy jak to zawsze. Dalej, TVP Polonia zwróciła się do mnie z prośbą o nagrywanie dla nich filmików z wydarzeń Polonii do programu Polonia Express w telewizji, więc zaczęłam chodzić na te różne polskie eventy i nagrywać to, jak się bawi Polonia, jak po prostu żyjemy tutaj w Nowym Jorku i za to też mi jest płacone za wysyłanie im takiego wideo z tych eventów. Dodatkowo w wakacje byłam poproszona o poprowadzenie koncertu Sound of Poland, pierwszej edycji, koncertu rockowego na Queens, także dużo takich prac dodatkowych mi przyszło dzięki temu, że założyłam kanał, dzięki temu, że jestem widoczna w internecie, dzięki temu, że zaczęli mnie ludzie followować, komentować. Gdyby nie kanał, to ja nie wiem, jakby w tym momencie moje życie wyglądało. Ja już sobie teraz nie wyobrażam sobie siebie bez Polki w Ameryce. Patrzę dalej, co mam na liście. Tam ostra imprezka. W ogóle strasznie dużo jest jeszcze tych świątecznych, ja nie wiem, do kiedy oni to trzymają. Tam sobie przejdę, bo ładne światełka. Ale oczywiście też jak już mówiłam o tych negatywnych komentarzach, to też muszę przyznać, że są te pozytywne komentarze, że dostaję właśnie bardzo dużo podziękowań za pomoc. Dziękują mi głównie ludzie za to, że miło spędzili czas oglądając moje odcinki, że się czegoś dowiedzieli, bo uważam, że mój kanał to jest naprawdę dobre źródło informacji i jasne jest to informacja subiektywna, bo nie są to prawdy znane wszystkim wokół. To jest to, jak ja widzę ten świat, to jest to, jak ja widzę tą Amerykę, ten Nowy Jork, to ubezpieczenie zdrowotne. To wszystko jest przekazywane moimi oczami. Ja też dlatego takie komentarze negatywne, że pierdzielisz głupoty, dziewczyno. Wiesz, no dla ciebie mogę pierdzielić głupoty, bo ty inaczej patrzysz na świat, ale w moich oczach ja po prostu opisuję to, co widzę, to, co czuję, to jak ja interpretuję tą moją rzeczywistość tutaj. Dzięki właśnie temu kanałowi nabrałam nowych umiejętności. Słuchajcie, na zasadzie tam kręcenie na przykład, ale też występowanie przed kamerą. Wiecie, jak teraz łatwo kręci mi się castingi na przykład przed kamerą? Tak zwane self-tapes, że trzeba samemu się nagrać. Bardzo łatwo mi to teraz przychodzi, bo jestem już tak obeznana, już jestem tak przyzwyczajona do mojej kamerki, że już się jej nie boję.
więc coraz bardziej naturalnie się też przed nią czuję, zachowuję. Pamiętajcie, że ja nie studiowałam aktorstwa, więc to też jedna z tych rzeczy. Uczę się tej swobody przed kamerą, to jest nowa umiejętność, którą nabyłam. Dalej, montowanie tych wszystkich filmików to też jest nową umiejętnością. Wcześniej nie montowałam żadnych filmików. Do tego moją nową umiejętnością jest na przykład tworzenie miniaturek, tych thumbnaili do odcinków. Dzięki temu na przykład byłam w stanie zaprojektować, nie wiem, swoje zaproszenia na ślub, bo po prostu użyłam programu, do którego używam do tworzenia tych moich wszystkich thumbnaili. Także dużo jest właśnie tych nowych umiejętności i na tym etapie ja już trochę traktuję ten kanał tak bardzo hobbystycznie. Oprócz tego, że oczywiście mi też monetyzuje się ten kanał, mam też pomysł na to, jak dalej jakby go poprowadzić, bo to jest ten moment, w którym muszę wspomnieć, że w tym roku planujemy się wyprowadzić z Nowego Jorku. Ale to nie znaczy, że będę tylko i wyłącznie wrzucać odcinki z nowego miejsca. Też jeszcze celowo nie powiem, gdzie to jest, ale w Stanach Zjednoczonych. Wciąż będzie Polka w Ameryce. Jak ja zakładałam kanał, to ja wiedziałam, że ja nie będę mieszkać tylko w Nowym Jorku. Więc zakładając kanał, specjalnie nie nazwałam go... O, uciekł mi. No nie widzisz mnie jeszcze. Jesteś już? Jesteś. Więc zakładając kanał, ja celowo nie napisałam Polka w Nowym Jorku albo Olka w Nowym Jorku, tylko Polka w Ameryce, bo wiedziałam, że nie będę tylko w Nowym Jorku, a chciałam, żeby to było na tyle przyszłościowe i na tyle możliwe, żeby tam można było wrzucać inne rzeczy na ten kanał, nie tylko ten Nowy Jork. Dlatego mój kanał zaczął się w Nowym Jorku, ale na Nowym Jorku się nie skończy. Natomiast jeśli panikujecie, że Boże, już nie będzie Olki w Nowym Jorku, będę, bo wciąż planuję tutaj przyjeżdżać do pracy, wciąż będę miała tutaj przyjaciół i planuję też, myślę nad otworzeniem firmy, która by mi umożliwiła właśnie podróżowanie i przebywanie w Nowym Jorku, bo ja uważam, że po Wrocławiu to jest mój drugi dom po prostu. To jest miejsce, które już nigdy nie opuści mojego serca. I mam nadzieję, że pójdziecie ze mną w tą podróż ewolucji jakby mojej osoby i mojej przygody w Ameryce, bo też się zmieni na przykład moja praca. Wiecie, to nie wiadomo, co spotka mnie i mój kanał w przyszłości, ale jedno jest pewne, wciąż będą odcinki z Nowego Jorku. Nie wiem, czy będą co tydzień, ale będą na pewno co najmniej tam raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu będzie odcinek z Nowego Jorku. Akurat teraz dochodzę do Columbus Circle. W ogóle ostatnio są też takie bardzo, nawet nie wiem, czy to jest ostatnio, czy ja to po prostu teraz bardziej zauważam, bo się bardziej interesuję polityką od paru lat, ale bardzo jakby Kolumb jest postacią trochę znienawidzoną wśród Amerykanów, którzy są czarnoskórzy na przykład, albo wśród Amerykanów, którzy w ogóle są z mniejszości. Latynosi, tak samo Indianie, bo Kolumb tak naprawdę był mordercą, nie? Rozumiecie? On tutaj przyjechał i ukradli tę ziemię, zawładnęli tą ziemię. Tam z tyłu właśnie jest Kolumb sobie stoi na środku ronda. No, także Kolumb to jest kontrowersyjna, słuchajcie, postać tutaj w USA. Nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy i nawet są głosy, żeby odwołać Columbus Day, czyli Dzień Kolumba, bo aż tak się go po prostu nienawidzi. Jeszcze raz go tutaj pokażę, tu jest właśnie na samej górze, tam sobie stoi. Mam nadzieję, że dałam Wam taki fajny, szeroki obraz na to, jak zaczęłam kanał, co mi dał, co dzięki niemu mam, jakie miałam trudności, jakby z czym się wiąże taki kanał. Dajcie znać proszę w komentarzach, jakie macie pomysły na kolejne odcinki. Jeśli jest jeszcze coś, o czym nie rozmawiałam na moim kanale, a co chcielibyście, żebym o tym pogadała, to koniecznie o tym napiszcie. Wiem, że będę od czasu do czasu wrzucać odcinki po angielsku. Dalej będę miała tą serię Statystka w Ameryce, w której opowiadam o swoich przygodach z planów filmowych.
a mam ich mnóstwo, o których jeszcze nie wiecie, także czekają Was jeszcze naprawdę świetne historie. Do tego oczywiście będę dalej pokazywać Nowy Jork, ale i kolejne miejsca, do których będę podróżować, gdzie będę się znajdować. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Proszę subskrybujcie, jeśli wciąż nie jesteś zasubskrybowany, zasubskrybuj i koniecznie zostaw komentarz i napisz mi, czy lubisz to, jak prowadzę ten kanał, co Ci się nie podoba, co Ci się podoba. Dajcie mi naprawdę znać, bo to dzięki Wam wciąż tutaj jestem. To dzięki moim widzom mam właśnie tą motywację, by dalej kręcić, by dalej się tym zajmować. To jest bardzo czasochłonne, ale i cholernie przyjemne. Także dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną czasu w moim odcinku i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Polka w Ameryce. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym 2023 roku. Oby był lepszy niż 22. Chociaż 22 nie był taki zły w sumie dla mnie. Ale wiem, że nie dla każdego ten rok był łatwy i przyjemny. Wręcz przeciwnie, dla większości ludzi pewnie to był ciężki rok. Także trzymam kciuki, by następny był lepszy. Do zobaczenia, na razie, hej!